W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam, w jaki sposób najszybciej zmienić kształt paznokci. Kwadrat zamienimy na owal, a migdał na kwadrat. Nazywam się Magda, a to jest kanał dedykowany stylizacji paznokci. Dzisiaj z nami Marta Olesiak. Cześć kochani. Z Nysy, z Opolskiego, gdzie na co dzień szkoli, na ulicy Królowej Jadwigi, tak jest. Powiedz jeszcze, ile zdobyłaś medali przez ostatnie 5 lat? Przez ostatnie 5 lat zastrzeliłaś mnie pytaniem. Myślę, że już z kilkanaście, ale muszę to policzyć. Następnym razem, jak Marta do nas przyjedzie, to będzie w stanie to wyrecytować, a tymczasem przechodzimy do dzisiejszego odcinka. Co pokażemy? No właśnie, co pokażemy? Pokażemy zmianę kształtu salonowego. Tak jest. Zaczynamy! Narzędzia i produkty, jakich użyjemy w dzisiejszym odcinku to Fresh Indigo Carbid 2 i Carbid 6 Multicolor, żel Easy Shape Cover, baza mineralna w kolorze blush, topy z drobinkami, topciuszek i top model, pędzel Gel Brush 2 w 1 numer 6, pilnik o gradacji 100×180 i buffer o gradacji 180 na 220. Ponadto przydadzą się cleaner Wipe Off, cleaner Super Shine, metalowe kopytko i pędzel Cupcake Brush. Bywa tak, że nie czujemy się dobrze w kształcie, który wykonała nam stylistka paznokci, bo na przykład coś nas podkusiło i chcieliśmy po raz pierwszy mieć kwadraty, a zazwyczaj nosimy owale, albo chcieliśmy zaszaleć i zrobić sobie migdałki, a zazwyczaj nosimy kwadraty. No wiecie, różne mogą być konfiguracje. W każdym razie, jak sobie poradzić w takiej sytuacji? Dzisiaj właśnie opowiemy, jak można w szybki sposób zmienić kształt, żeby wyglądał dalej ładnie. Nasza modelka ma kwadratowe paznokcie. Aby w szybki sposób zmienić ich kształt, potrzebujemy frezu do ściągania masy Indigo Carbid 2. Ustawiamy obroty frezarki na maksymalną szybkość, czyli na 30 000. Od lewej strony ku środkowi piłujemy róg paznokcia. Zmieniamy obroty frezarki, odciągamy opuszek i zaokrąglamy rogi po drugiej stronie. Pilnikiem o gradacji 100×180 wyrównujemy wolny brzeg, następnie opracowujemy powierzchnią paznokcia. Ściągamy warstwę, którą mamy nałożoną na żel. W naszym przypadku jest to top. Analogicznie, jeżeli na żelu będziemy mieć kolor, też trzeba go usunąć, ale pilnujemy, żeby nie zacząć usuwać warstwy budującej. Odwracamy rękę, tak by widzieć tunel paznokcia. Sprawdzamy, gdzie powinniśmy jeszcze dopiłować masę oraz czy linia włosa jest odpowiedniej grubości. Nadajemy ostatni szlif. Na koniec, trzymając pilnik delikatnie pod skosem, wyostrzamy krawędzie z prawej i z lewej strony. Staramy się uzyskać symetrię z obu stron. Bufferem o gradacji 180×220 wygładzamy powierzchnię paznokcia. Powstały pył odpylamy pędzlem Cupcake Brush. Pracując w salonie na klientkach, wykonuje się serię jednego ruchu na każdym paznokciu. Nie pracujemy w taki sposób, że najpierw skracamy wolny brzeg, potem zaokrąglamy rogi, potem nakładamy kolor, a potem jeszcze mam 9 pozostałych. Nie, tak nie działa to. Zawsze robimy w sposób taki, że jedna czynność cyk, 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 cyk na wszystkich paznokciach. Po pierwsze działa to szybciej, po drugie jesteśmy w stanie skrócić ten wolny brzeg tak samo, mniej więcej identycznie, i dzięki temu pracuje się łatwiej. Zatem jeżeli zaczynamy robić paznokcie sami, chcąc im zmienić kształt, musimy zachować dokładnie tą samą chronologię zdarzeń. Zatem jeśli przyjdzie nam zmieniać kształt u nas w domu, zachowajmy się jak profesjonalna stylistka i również wykonajmy jedną czynność na 10 paznokciach i dopiero wtedy przejdźmy do kolejnej czynności. Całą powierzchnię paznokcia pokrywamy topem z drobinkami, topciuszek. Rozprowadzamy równomiernie pod same skórki, starając się uzyskać idealną linię światła. Utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Skórki nawilżymy cleanerem Super Shine Effect, który pięknie pachnie i pielęgnuje. Składamy wacik na pół i przecieramy jedynie wał okołopaznokciowy. Topciuszek jest topem bez warstwy lepkiej, dlatego nie musimy jej usuwać. Gotowe! Tak prezentuje się paznokieć w zmienionym kształcie. Modelka, na której dzisiaj pracujemy, ma świeżo wykonane paznokcie, zatem nie trzeba ich uzupełniać. Nie zawsze jest tak różowo. Czasami, kiedy ten odrost będzie bardziej widoczny, musimy uzupełnić paznokieć. I jak to zrobić? Zapraszam do odcinka, w którym pokazujemy nie tylko jak to zrobić, ale również który żel wybrać, aby praca poszła jak najsprawniej. Kolej na zmianę kształtu z migdała na kwadrat.
Kwadrat, nie ma co się czarować. Najlepiej budować od podstaw, ściągnąć całą stylizację i na nowo zbudować. Ale czasami w praktyce ludzie szukają dróg na skróty. Zatem jeśli nasza klientka albo nie chce, aby ściągać całą pracę i budować na nowo, albo to też my dla siebie nie mamy tyle czasu i chcemy zrobić tą metamorfozę szybciej, teraz pokażemy sposób, jak można szybko dobudować krawędzie. Frezą Carbid 2 delikatnie ściągamy top z paznokcia oraz usuwamy nadmiar żelu w celu stworzenia łuku górnego pod kwadrat. Skracamy czubek wolnego brzegu, a resztę materiału ściągamy pilnikiem o gradacji 100×180, spłaszczamy apex i wyrównujemy grubość wolnego brzegu. Co jakiś czas usuwamy nadmiar pyłu miękkim pędzelkiem, aby skontrolować, ile jeszcze mamy masy do wypiłowania. Do zbudowania ścian bocznych potrzebny nam będzie żel Easy Shape Cover. Jest to produkt, który się nie poziomuje, jest najgęstszy z dostępnych żeli i każdy ruch pędzla może stworzyć z nim góry i doliny, a to, jak uformujemy go na paznokciach, zależy tylko od naszej pracy. Nabieramy porcję produktu i nakładamy na paznokcia. Pracujemy na powierzchni żelu, niteczkami masy wyprowadzamy krawędzie. Utwardzamy przez 60 sekund w lampie. Ważne, żeby nie budować krawędzi na raz. Pracujmy etapami. Każdą stronę utwardźmy osobno. Nabieramy kolejną porcję produktu, zrzucamy na tej samej krawędzi co poprzednio, ruchem niteczkowym rozprowadzamy żel po powierzchni paznokcia. Utwardzamy przez 60 sekund w lampie. Możemy dostrzec to, że prawa krawędź została idealnie i równo wyprowadzona, a po drugiej stronie paznokcia czegoś brakuje. Ponownie nabieramy porcję produktu i dokładamy w brakującej części krawędzi bocznej. Utwardzamy przez 60 sekund w lampie. I teraz mamy dwie ścieżki, którymi możemy podążać. Albo użyjemy żelu galaretki i po utwardzeniu stworzymy ten nasz idealny kształt, albo od razu pracujemy żelem samopoziomującym, dzięki któremu po utwardzeniu prawie że już ten kształt będzie gotowy. Który żel wybrać? To zależy, na którym łatwiej Wam się pracuje. Wacikiem nasączonym cleanerem Wipe Off odtłuszczamy powierzchnię paznokcia. Pilnikiem o gradacji 100×180 opracowujemy i podkreślamy kształt kwadratu oraz łączymy dobudowane krawędzie z resztą paznokcia. Dokładnie usuwamy każdą nierówność z powierzchni. W trakcie piłowania bardzo ważna jest przejrzystość pracy. Nie spieszmy się, bo wyjdziemy na tym źle. Należy usuwać pył co chwilę, te nasze wyrąbane kawałki drewna, jakby to porównać do tartaku. Chodzi o to, że jeżeli nie będziemy widzieć czyściutkiego paznokcia, to nie będziemy też wiedzieć, ile jeszcze piłować. I finalnie na takim skracaniu czasu pracy wyjdziemy jak zabłocki na mydle. Drugą stronę opracowujemy w ten sam sposób. Najpierw ściany boczne, potem linię włosa, następnie krawędź na prosto. Odwracamy dłoń do góry. Frezem karbidowym numer 5 na obrotach około 20 000 frezujemy spód paznokcia. Ponownie odwracamy dłoń i formujemy linię włosa. Kiedy pracujemy frezarką, bardzo ważna jest szybkość obrotów. Tak na chłopski rozum można by myśleć, że skoro dopiero zaczynam pracować frezarką, to może jak będę miała wolniejsze obroty, to będzie bezpieczniej. O nie, guzik, prawda. Nie wolno pracować frezarką, jeżeli nie byliśmy do tego przeszkoleni. Zawsze będę to powtarzać, ponieważ ewentualny błąd w przypadku użycia frezarki może zakończyć się tragicznie. No nie, że nam od razu cały palec odpadnie, ale wiecie, jesteśmy w stanie uszkodzić sobie macierz i po temacie. Ten paznokieć może już nigdy nie odrosnąć taki, jakim był wcześniej. Wracając do tematu. Kiedy usuwamy masę, mamy mieć obroty na wysokości 20 do 30 tysięcy. Jeżeli będą niższe, to frez będzie nam się ślizgać i praca nie dość, że będzie się wydłużać, to właśnie może skutkować takimi nieprzewidywanymi ześlizgnięciami, czyli niestety, ale jest to zagrożenie dla naszej płytki. Jeśli paznokcie są węższe i krótsze, zmieniamy frez na Carbid 6 Multicolor. Dzięki niemu możemy dotrzeć w trudno dostępne miejsca. Całość bardzo dokładnie odpylamy pędzlem Cupcake Brush. Wacikiem nasączonym w cleanerze Wipe Off przecieramy cały paznokieć, nie zapominając o miejscu pod paznokciem, w którym też zbiera się pył. Aby wyrównać kolor, potrzebna nam będzie baza mineralna w kolorze Blush. Przed malowaniem odpychamy skórki kopytkiem. Malujemy jedną warstwą od skórek aż do wolnego brzegu,
i utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Baza mineralna to jeden z naszych ulubieńców, na pewno już o nim słyszeliście na tym kanale, a jeśli jesteście nowi, no to poczekajcie. Powiem Wam, dlaczego tak bardzo kochamy ten produkt. Po pierwsze, jest to baza, kolor i top w jednym, więc jeżeli potrzebujemy ekspresowego manikuru, takiego, który nam zajmie 30-45 minut, baza jest idealnym rozwiązaniem, ponieważ dwie warstwy załatwiają nam już cały gotowy look. Po przetarciu lepkiej warstwy pięknie się błyszczy, ma cudowny kolor, ma 7 tonacji, dlatego każdy może dopasować swoją do tonacji skóry, i też po prostu jest bazą, więc jeżeli chcemy użyć jakiegokolwiek innego koloru hybrydowego, kładziemy go sobie na tej bazie i voilà! I co ważne, po przetarciu lepkiej warstwy baza przepięknie błyszczy. Zatem powtórzmy to raz jeszcze. Jest to baza, kolor i top nabłyszczający w jednej buteleczce. Tak przygotowany paznokieć pokrywamy topem ze złotą drobinką, top model, i utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Wacikiem nasączonym cleanerem Shea Super Shine przecieramy skórki wokół paznokcia w celu ich nawilżenia. Mamy to. Tak prezentuje się paznokieć zmieniony z kształtu migdał na kwadrat. I to już koniec naszego odcinka. Dajcie znać w komentarzu, czy kiedykolwiek zdecydowaliście się na kształt paznokci, które niestety, ale chcieliście potem szybko zmieniać. Czy zmienialiście? Czy Wam to wyszło? Jakie macie spostrzeżenia na ten temat? Pamiętajcie, że jesteśmy zawsze z Wami w czwartki o godzinie 17. Dzięki za uwagę i do zobaczenia. Pa!